Cześć! Miło mi Was powitać w kolejnym filmie. Z tej strony Ola i Tomek. Dzień już się u nas dawno zaczął i przejechaliśmy z 300 km. Jeśli jesteście ciekawi pierwszej połowy tego dnia, to zapraszam do poprzedniego filmu. Link znajdziecie w opisie. To nie koniec jazdy na dzisiaj. Zapnijcie pasy i ruszamy. To jest to miejsce, gdzie produkują akumulatory do Tesli. Możliwe, że wczorajsza wichura, nie? No strasznie wczoraj wiało. O, armata. Patrzcie, jakie miejsce Tomek znalazł do spania. Właśnie powoli opuszczamy australijski Outback i jedziemy w stronę wybrzeża. Od początku plan podróży był taki, że chcieliśmy jechać z Brisbane do Adelaidy, ale jak wiecie, zmieniamy plany. Chcemy rozejrzeć się za jakimś innym miejscem do odkrycia, najlepiej odludnym i dzikim. Ciekawe, co nas czeka po drodze. Myśleliście, że ominiemy taką atrakcję Orroroo? Musieliśmy zobaczyć wielkie kauczukowe drzewo. Trzeba było tylko przejechać przez Orroroo. Wiem, nazwa jest komiczna. I kawałek za miastem rósł ten dostojny olbrzym. Giant Gum Tree. 200 metrów. Giant Gum Tree. Zobaczymy, jak gum tree wyglądają drzewo gumowe, tak? Gumiaste. Nie, a dzisiaj jak się nazywa po polsku? O, to jest to na wprost chyba, bo one są takie rzeczywiście grubaśne, wielkie. grube, porządne. Zaparkowaliśmy przy wielkim gumowym drzewie. Nie, to się nazywa inaczej. Jak to się nazywa? Drzewo kauczukowe! Przypomniałeś. No jest ogromne. To prawda. To już wiemy, jak wygląda drzewo kauczukowe. Czy to są te wszystkie, które mają taką obłażącą korę i u góry są jasne? To jest eukaliptus, on wyjdzie, to nie może być koń. Drzewo kauczukowe, eukaliptus. 500-letnie. Nazwany jest też twórcą wdowców. Twórcą wdowców? No. Chodzi o to, że spadają te grube gałęzie bez ostrzeżenia i zabijają ludzi. Tak, oczywiście. Ale nie, no normalnie drewniane, nie jest z gumy. Nie gumiaste, to nie jest drzewo gumowe. To jest kłamstwo, to jest normalne, zwykłe drzewo, wcale nie gumowe. Ale fajnie było się na nie pojechać, nie? Fajne. Fajne drzewo. Jeśli to są eukaliptusy, to tutaj może być kolak dzisiaj. Wiatr trochę ustał i zaczęły się pojawiać muchy. Patrzcie, jak trzeba wsiadać do samochodu, żeby nas muchy nie oblazły. Trzeba zrobić wiatr po prostu. Dobra, ja to samo. Rozprostowaliśmy trochę nogi, pomachaliśmy rękami, żeby odstraszyć muchy. To jedziemy dalej. Właśnie jesteśmy w Petersburgu. Brzydkie miasto, ale ma niektóre ładne budynki. Coś chcemy tu Olcie kupić, czy nie? Czy po Nie, prostu bo chyba nic nie potrzebujemy, chyba przejedźmy. Chyba, że ty coś czujesz, że chcesz. Nie potrzebuję. Myślę, że w Patrz, tym kręci się dużym koło motoru. mieście. Na górze, ale... Tu. No widzę, a to chyba wiatr wieje. No, tak zrobione jak wiatrak trochę. No. A tam jakieś pająki były ogromne. W sensie takie prawdziwe, czy jakieś... Nie, taki ogromny na budynku, no takiej wielkości samochodu. A i tu skręcamy, tak Ale tu. tu już? Czy dalej? Chyba tu. Tu. Już wyjeżdżamy z Petersburgu. Jedziemy w stronę najbliższego, większego miasta, gdzie chcemy iść na siłownię. I najlepszym miejscem jest Whyalla. To wstępny plan już znacie. Jedziemy do Whyalli, mamy do niej jeszcze 250 km. Domek na prerii, a tak tylko góry.
Teren wyraźnie zmienił się na górzysty i była to świetna odmiana po dniach spędzonych na płaskim outbacku. Im bardziej zbliżaliśmy się do wybrzeża, tym pojawiało się coraz więcej chmur i zaczęło już na poważnie padać. Są atrakcje turystyczne, których sobie nie możemy odmówić, na przykład punkty widokowe. Właśnie skręciliśmy na jeden z nich. Musi być niezły, skoro prowadzi do niego droga szutrowa. Ciekawa to roślina. Tam jeszcze woda była, wiesz, w dole gdzieś. Tam była jakaś taka... że... No dobrze. Minęliśmy też całkiem fajną farmę. Droga nam się podobała i nawet ktoś tu jeździ oprócz nas. Połamane pole drzew. Możliwe, że wczorajsza wichura, nie? No strasznie wczoraj wiało. A tutaj takie Też, ogromne. może to jest te. Nie wiem, ale dużo jest takich połamanych drzew. Wiem, jak były nadpalone też, nie? Trochę. No, trochę tak. I jakieś tu są kuski, albo co to jest za zwierzę? Owce. A tutaj takie głazy. Mój ulubiony kierowca. A jak się czujesz jeżdżąc po tej drodze? Normalnie. Bez żadnych problemów. Nie jest ślisko z deszczu. Trochę jest, ale to nie przeszkadza. To nawet takie jeziorka, Ładne. które wyglądają na trochę brązowe, ale to chyba jest po prostu ta gleba jest czerwona i jak zamoknie to daje taki kolor brunatny. No to dojeżdżamy do punktu widokowego. Mam nadzieję, że było warto. Pokażę ci, jak to wygląda. 7 kilometrów. 7 km przez błoto i bagno. Nie wiem, czy to tam bagno nie było. Trochę było błoto. Ale pięknie tu, chociaż trochę nic nie widać. Możemy zrobić, tam było zdjęcie tego lookoutu. Zrobimy zdjęcie. Nie, czekamy tu, aż się zmieni pogoda. Czy było warto? O, W ogóle to, naprawdę. no ale to kurde, no. Mleko. Zatrzymamy się, no i tak wyjrzymy, może No. też będzie widać, nie? Ale... Chyba tutaj, nie? I stanąć. I tak bym Tam. zostawiła. Chyba tak. Hancock's Lookout? Zobaczymy. Nie jedźcie. Nie, jedźcie, bo tu Tam będzie przereklamowane. fajnie. Że nic nie widać? Nic tu nie ma, tylko jakieś mleko. To jest skam. Taka kurtka. Wydaje się, że to mógł być niezły widok, żeby nie wypadało tak mocno, nie było takiej mgły, bo jest tu jakiegoś rodzaju woda. Jakaś zatoka. I tak to wygląda. Tu jest jakaś historia tego lookoutu. Sobie poczytać. To wygląda. Ale tu jest po prostu mleko troszeczkę majaczą te góry tam w oddali. Ale nie widać nic poza tym. Zupełnie nic. Takie miejsce, kurde, to nie było się przespać w takim miejscu nawet. Ale mamy inne plany. Musimy się wracać. O, szkoda. Trzeba będzie tu wrócić jeszcze kiedyś. A tymczasem jedziemy z powrotem naszą szutrową drogą w deszczu. Droga powrotna okazała się przyjemna. Nawet we mgle i chmurach wyglądała zjawiskowo. I got wasted off a dry land. Somebody tell me what the hell is going on. Then it hit me like an anvil. I must have known you would do this right from the start. In a treasure, a displeasure. I was too blind to see when it fell apart. I got wasted off a dry land, and I lost my judgment the moment I met you. I keep on falling down. I keep on running around. Tak ma wyglądać, i tak miał wyglądać lookout.
Tak miał wyglądać lookout, ale było pełno mgły i deszczu. Na drugi raz, ale piękny byłby. Po jeździe 1000 km ciągle prosto, nacieszmy się zakrętami i górkami. Whee! So you're running to an alley. A narrow pier me right through the heart. So I went down by the river and I tried to drown you 'cause it's all I can do. I keep on falling down. Aż się w głowie może zakręcić. Koniec gór. Teraz czas na wiatraki. Zobaczcie, to wiatrak płycie po mojej stronie. O, cała farma. O, jak wieje. Zobaczcie, wieje. Widać cię przez szybę. Tam, w oddali ocean. 4 wiatraki tylko obok siebie. To nie wygląda tak źle, nie? Jak jest ich tak nastawione po prawej stronie Tak, mnóstwo, to jednak psuje krajobraz trochę, nie? trochę tak. Dobra, a my jeszcze dalej jedziemy. Tak wygląda mapa okolicy. Jesteśmy na drodze A1 i zobaczcie, jak blisko byliśmy Adelaidy. Ale jak już wcześniej mówiłam, tam nie jedziemy. Bardziej pusto jest na zachód. Literka G to miasto, do którego dzisiaj jedziemy, czyli Whyalla. Spory też był ruch na tej trasie, od którego odzwyczailiśmy się przez ostatnie dni, a całości dopełniała rura, która od teraz towarzyszyła nam w podróży. Właśnie dojechaliśmy do miasta, które leżało na szczycie zatoki, można by powiedzieć na jej czubku. To miasto to Port Augusta. Na razie przemysłowo. Aczkolwiek Nie podoba mi się tu zbytnio teraz, No. w tej okolicy. chyba trzeba wejść dalej. Na wierzchu. Taki Za brzydka dużo ta woda. wiatraków. Jak, z jakimś planktonem. Różowy plankton. Fuj. Tory. Brzydkie to miasto. Właśnie przejeżdżamy przez most. Nowe widoki. Właśnie wjeżdżamy do miasta. Takie oto przywitanie i fabryczne kominy. Chyba z parą, chociaż jak teraz się patrzę, to może być nawet jakimś jednak węglem. O, Co tam? kolekcja walców, moja ulubiona. O, pociąg. Ten pociąg nas trzymał tak chyba w kolejce. Może. Nie wszystko widzisz? Ten zamek? To nie zamek, to raczej Zamek jakaś Krzyżacki. fabryka. Nie, Zamek Krzyżacki, na 100% Malbork. Widzę stąd. Czerwona cegła. Zobaczmy, zbliżamy się powoli do Zamku Krzyżackiego. Aczkolwiek chyba Tomek miał rację. Chyba nie zamek. Pierwsze, co musimy zrobić, to zatankować i podpompować koła. Przy okazji coś zjeść. Akurat ta stacja była całkiem spoko, więc udało się zjeść niezłą kolację. Nawet mieli jabłka, bo nasze zostały przecież skonfiskowane kilka godzin wcześniej. W każdym razie, kolejną ważną rzeczą na naszej liście, którą chciałam koniecznie zrobić jak najszybciej, było mycie samochodu. Na mycie nas przyjdzie zaraz pora. Cześć, myjemy właśnie naszego brudasa. Jesteśmy na ręcznej myjni. Tomek gotowy do mycia. Podział jest taki: ja płacę, Tomek myje. Dobra, to myjemy naszego brudasa.
Gdzieś jest, o! Szybki rzut, tak z tej strony, tył, normalnie. Był taki brudny i już nie ma. Nie, widać różnicę. I z przodu, bez tych koszmarków. To teraz mycie nas. Wykorzystamy znaną sztuczkę wszystkich podróżujących kamperami, czyli weźmiemy prysznic na siłowni. Akurat jest tu siłownia, w której mamy wykupiony karnet. Powoli zaczynało się ściemniać, a my dotarliśmy do siłowni, akurat pod nią parkujemy. Długi, ciepły prysznic to najlepsza rzecz w podróży, mówię wam. Fantastyczna sprawa, zeszło nam z tym trochę, aż zastała nas noc i poszliśmy spać. Zanim ten dzień zacznie się na dobre, chcę wam tylko przypomnieć, gdzie do tej pory budziliśmy się podczas naszej podróży. Dobra, teraz możemy zaczynać. Cześć, mamy kolejny dzień. Tomek jeszcze suśli. A jaki widok za oknem? Jakie bezkresy pustyni. Ta, wiem. Cywilizacja. A nie chcę mi się na razie wychodzić, żeby wam pokazać normalne centrum handlowe. Jest 6:30 i już 4 zamówienia na fast foody były. Przyjechaliśmy tutaj, bo musimy załatwić kilka rzeczy organizacyjnych, trochę internetu. Musieliśmy zaplanować co dalej i jedziemy do Big Bite'a i musimy zrobić zakupy na tą okazję, kupić drewno, więc taki jest plan. Chcesz coś, Tomaszku, dodać? To mamy nowy dzień. Zdążyliśmy zrobić trening. Pakujemy się i wykąpać się rano. Pakujemy się na śniadanie, a spaliśmy w takim miejscu. To też było w buszu, tylko miejskim. W miejskiej dżungli. Na parkingu w centrum handlowym. O, takim. Tu zrobiliśmy sobie trening. Tu byliśmy zaparkowani. I trzeba zjeść jakieś śniadanie, bo już nie mam siły trochę. Tak sobie staliśmy. Tu było pusto. Nie było tu nikogo. Nowy dzień. Ruszamy w drogę. Już po śniadanku. A na deser wybieramy się na punkt widokowy i zabieramy was z nami. Head southwest on Del Pratt Terrace Ciekawe, towards Kelly Street. To będzie widok. Turn right onto Gay Street. A i możemy tędy jechać, to spróbujemy tędy wrócić. Nazwa punktu widokowego to Hammock Hill Lookout, czyli punkt widokowy na wzgórzu Hammocka. Wzgórze nie było zbyt wysokie, w czasie II wojny światowej było wykorzystywane jako punkt obserwacyjny. I rzeczywiście miało to sens, bo roztaczał się z niego niezły widok. Sami zresztą ocencie. Patrzcie, jakie to jest miejsce. Normalnie szok. Coś takiego. To jest czynny, Tak, to jest słysząc. chyba działający kopalnia. No. Działający terminal załadunkowy. Tam podpływają Ale- statki i ładują na nie węgiel. I tym pociągami przewożą. Skądś to Ale przywożą. koszmar. Normalnie masakra. Pola idzie po drugą kamerę, tak żebyśmy mogli zrobić zbliżenie. Tutaj sobie zaparkowaliśmy. Taka tam kopalnia. Patrzcie, jakie to miasto jest brzydkie przez coś takiego. I jaka linia brzegowa jest brzydka, nie? No. W sumie. Skopane wszystko. Zamiast plaży to są terminale. I wszystko czarne, aż się ciągnie to w nieskończoność. Pokaż, mogę jeszcze zobaczyć zooma? Tu mamy, to takie tak to wygląda. Stoją pociągi. Dobra, jedziemy na górę, zobaczymy co tam widać. Pokaż, mogę jeszcze zobaczyć zooma? Myliliśmy się bardzo co do tej fabryki. To nie jest miejsce załadunku węgla. To
to jest huta stali, w pełni funkcjonująca. Jest też jedynym producentem szyn kolejowych w Australii. O, armata. Hummock Hill. Zostało poświęcone królowej Elżbiecie prawdopodobnie. Ale armata. O nie. Przecież ja tam nie wejdę. Tomcio? No dobra, no to zobaczymy. Ktoś tu się wdrapuje. Nie, ja nie wejdę. No to bardzo łatwo. Nie, jest... Dajesz. nie chcę. Mogę ci pomóc, mogę cię Nie, wciągnąć. sobie tam pójdę. Tam jest podwyższone i po schodkach. Południowa Australia jest dosyć depresyjna. Zbyt tu przemysłowiona i brzydka. No zobaczymy, może później będzie coś fajnego. Ale na razie nie jestem pod wrażeniem. No zobaczmy, co tutaj mamy. Czy to jest coś wartego obejrzenia? Ładnie wyglądałeś. Ale policja już po ciebie jedzie. Czemu? Na pewno to jest na nielegalu deptać po murze. Nawet jest na legalu. Woda ma dziwny kolor jakby. Biały Bo to jest taki jakby, wręcz. takie wcięcie w ląd największy prawie, nie? Mhm. O, mamy trochę łódek na dole. Ale czy to jest zatoka, czy to jest... Czy to jest Olu... Już ocean. Tutaj to już powoli schodzimy po prostu z tego wcięcia. O, czekaj, ale mam coś do powiedzenia, no, słuchaj. Nie, bo się... Nie, dajesz. To jest ocean. Dajesz łódkę jakieś, no. To ja nie wiem, czy to jest ocean, ale No, jest tak, no. że on się tu wcina, idzie tam do góry. Myśmy tam byli, przejeżdżaliśmy przez ten największy punkt, ten Port Augustus. Potem pojechaliśmy trochę na południe, w tą stronę i tu było kolejne duże miasto. To patrz jak się dymi tam z tego komina. Wygląda w ogóle. Wow! To wygląda, nie wiem czy to widać, wygląda jakby para wodna wydobywała się tam z tego komina pod tak dużą temperaturą, że wręcz zamazuje nam to, co znajduje się za nim. Czy to para wodna, czy po prostu gorące powietrze, może gorące powietrze, które jest tam gdzieś używane do czegoś, nie wiadomo. To mi się wygląda to dosyć dziwnie. A, to jest to miejsce, gdzie produkują akumulatory do Tesli. Takie eko. Dobra, najwyższy punkt z punktu widokowego. Czasami pozostałości bunkrów, te miejsca. Mi się wydaje, że muszą być, bo tam jest armata. Jakby obcięty z góry. Może. Nie, I bo takie grube, grube no. ściany solidne. Może tu jest napisane, co to było. Obejdę wam dookoła, pokażę wam całą panoramę miasta i okolic. Jesteśmy w najwyższym punkcie. Stąd można oglądać pewnie jakieś ryby albo inne. Myślę, że stąd byłoby ciężko zobaczyć ryby. A wieloryba? Wiele ryby można było zobaczyć. Tylko to nie ryba. O matko. Dobra, oglądamy. Strasznie smutne to linia brzegowa nasza. To naprawdę wygląda jakby to był po prostu ściek jakiś. Koniec taki, świata, no ale to ale nie jest ściek na pewno. To chyba, może tu też coś kwitnie, bo tam, jak był ten czubek, to też było takie żółte coś, nie? Takie Jakieś żółto-czerwone. które cię zabiją w chuj. Australia. Dobra, oglądamy. Laurka dla cywilizacji. Chociaż to miasto nazywa się Whyalla, to my wymawialiśmy jego nazwę Walhalla, więc się nie zdziwcie, jeśli usłyszycie, że mówimy Walhalla na Whyale. A oni tu żelazo wydobywali, bo masz iron ore.
Tutaj wchodzi ocean, to jest najwyższy punkt. Byliśmy tam wczoraj, Port Augusta. Przejeżdżaliśmy. A teraz jesteśmy tu w Walhali. I widać tutaj, tu jest chyba kopalnia prawdopodobnie, a tutaj dostarczają ten urobek i wysyłają dalej oceanem. Tak to wygląda. A chyba będziemy do tego Iron Knob dzisiaj jechać, to zobaczymy, jak to wygląda. Nieźle. To jest najpiękniejszy widok, jaki może być. Nawet możesz stanąć i zrobić sobie tu zdjęcie. Unique Jetty, bo ma kółko w środku. Okrągłe molo. Takie piękne. Przybliżymy wam troszkę. Zachwycające. Dobra, chyba pora stąd spadać, mi się wydaje. To teraz jedziemy do pralni, z górki na pazurki. No i tak to wygląda ta pralnia. Nasze pranie się ciągle pierze. Nie? Już skończyło. A, już skończyło. Dobra, super. Teraz musimy je przerzucić do suszarki. Pranie zapakowane do suszarki. Nie mamy tak dużo klepaków. Tylko wygląda, że nie mamy wystarczającej ilości klepaków. No to wrzuć tyle, ile mamy, może. Włącz, pójdziemy rozmienić. No, udało się. Tylko potem nie będziesz mogła tego zmienić w trakcie, nie? To będziesz musiał tu przyjść. No i jeszcze raz dać. No dobra. Chyba, że zaczekasz i rozmienić, zaraz przyjdę. Dobra, może tak być. Dało się? Sukces i mam jabłko. To super. No dajesz. Jedynki. Ola gra, bo Ola ciągle wygrywa, no to gramy. Ciągle wygrywamy. 72 minuty. No i taki krótki timelapsik dla kotów. Tomek żartował z tym timelapsem, ale zajęło nam ze 3 godziny, żeby wyprać i wysuszyć całe pranie. W międzyczasie zrobiliśmy zakupy, bo policja owocowa zabrała nam przecież jabłka. Ze zwiedzaniem miasta, praniem, zakupami i spakowaniem tego wszystkiego z powrotem przeleciał nam cały dzień. W sumie to już słońce zaczęło zachodzić i zapaliły się uliczne latarnie, a my dopiero ruszamy w drogę. Ale warto było się zatrzymać w Wajali i uzupełnić zapasy, a co najważniejsze, wskoczyć pod ciepły prysznic aż 2 razy. Właśnie wyjechaliśmy z Walhali. Zajęło nam dłużej niż planowaliśmy, ale załatwiliśmy wszystko. Zjedliśmy pyszne, chyba najlepsze hinduskie jedzenie, jakie jadłam w swoim życiu. Tomka też było super, więc naprawdę jesteśmy gotowi do drogi, aczkolwiek słońce zachodzi. Moje też było super. Nie było twoje super? Trochę ci podjadłam. Okej. A dla ciebie jak było? Nie, było dobre, no. Bardzo dobre. A na razie podziwiamy zachód słońca nad górami. Właśnie nas mija pociąg. To jest pociąg z Iron Knoba do Walhali. Widzieliście ten wielki port przeładunkowy koszmarny? To właśnie teraz wjedzie sobie urobek. No wiem, że jest ciemno, ale macie piękny pociąg na tle zachodzącego słońca. A, jeszcze takiego nie mieliście. Zrobiliśmy sobie małą postój i będziemy zaraz jechać dalej. Giddy up, 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 giddy up. I got horses in the back. Wyruszyliśmy dość późno i na dodatek w nocy na drodze zaczęły pojawiać się kangury. Mamy takie coś stojącego przed naszym samochodem. Kurczę, stał tak chyba z minutę. Ja nie wiem. Kolega był się zapatrzył na księżyc. Patrzcie, jaki księżyc. Złą otworę szybę. To z tyłu. Okej. Czułem powiewu powietrza. No, teraz czuję. No jest taki piękny. To jest księżyc i jest taki czerwony. Pełnia. Ruda Upiorny. pełnia. Ale piękny jest, naprawdę jest piękny. Wilkołaki. A, Tomek mówi, że dzisiaj będzie gryz. Spoko. Ja gryzę codziennie. Giddy up, giddy up, giddy up.
I got horses in the back, trunk in the front. Exterior red and that inside buttercup. I got what you need, I got what you want, I got what you need. Tell 'em get it. Wspomniałam Wam na początku dzisiejszego dnia, gdzie ostatecznie chcemy dojechać, czyli do Great Australian Bight, ale nie powiedziałam za wiele, co to w ogóle jest ta Great Australian Bight. Najprościej powiedzieć, że jest to ten kawałek Australii, który wygląda jakby ją ktoś ugryzł. Ten obszar nazywa się Zatoka Wielka Australijska i to właśnie znaczy Great Australian Bight, więc jak sami widzicie, kierunek wspaniały. Musieliśmy tylko tam dojechać, co miało zająć jeszcze z 15 godzin. Więc nie ma szans zrobić tego dzisiaj, dlatego zatrzymujemy się na nocleg w pierwszym napotkanym miejscu. Patrzcie, jakie miejsce Tomek znalazł do spania. No dobra, jest trochę przy drodze. Tam droga jest. Gdzie ten samochód pojechał? Trochę ciężarówek jedzie, ale tu dookoła ciemno. Takie małe krzaki. Tu wszędzie można parkować. Okay, szykuję się do spania, także do jutra. Pa! I tak nasz dzień dobiegł końca. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wideo się podobało. Dzięki za oglądanie i za łapki w górę i za wsparcie tego kanału. Zobaczymy się za tydzień w kolejnym odcinku naszego vloga. Pozdrawiamy gorąco. Trzymajcie się. Pa, pa!